Dzisiaj mamy naprawdę ciekawy temat, ponieważ ArenaNet ostatnio opublikowała nowy wpis na blogu Guild Wars 3, w którym w końcu poznajemy gildię, wokół której będzie kręcić się cała nasza przygoda, czyli Veil Wardenów. Usiądźcie wygodnie, ponieważ jest sporo lore do ogarnięcia, a przy okazji powiem wam, co o tym wszystkim myślę, jak i przeanalizujemy sobie pokrótce obraz, który wstawiła ArenaNet. Serdecznie zapraszam. Na wstępie twórcy proponują nam ciekawe ćwiczenie naszej wyobraźni. Jak wyglądałaby Tyria, gdyby starsze smoki akurat spały swoim najgłębszym snem? To właśnie ta epoka, tak zwana oriańska złota era, jest tłem dla Guild Wars 3. Magia płynie wtedy przez świat swobodnie. To właśnie w Or, najbogatszym magicznym regionie, objawia się w najbardziej nieokiełznany sposób. To właśnie tam, zachwyceni ilością magii, stępują ludcy bogowie. Efektem tego rozkwitu jest unikalny dla tego okresu ekosystem magicznych duchów zwany Veil. I to jest moment, w którym zaczynam się powoli zaciekawiać, ponieważ dostajemy zupełnie inny punkt w historii Tyrii niż to, do czego przyzwyczaiło nas 13 lat grania w Guild Wars 2. Zamiast świata na krawędzi zagłady przez smoki, maniaków i magiczne byty szczeluści piekieł, mamy świat u progu rozkwitu magii. Świat w najlepszym możliwym momencie. To sprawia, że jest to świetny pomysł na budowanie zupełnie innego klimatu niż to, co widzieliśmy w Guild Wars 2. Idąc dalej w blogpost, możemy poznać gildię, do której będziemy należeć, czyli Veil Wardenów. Ich historia sięga czasów, gdy pewna katastrofa poważnie zraniła magiczną ekologię regionu. Grupa oddanych opiekunów Veil zwróciła się wtedy do bogów z prośbą o pomoc i znalazła sojuszników w Melandur oraz Dwaynie, które zgodziły się wesprzeć powstanie zakonu strzegącego duchów. Na dowód swojego wsparcia boginie obdarowały gildię zdolnością tworzenia i udoskonalania sygnetów, małych klejnotów zamykających w sobie magię. I to jest moment, który mnie osobiście najbardziej ciekawi w tym całym worldbuildingu. Dostajemy bowiem klejnoty, które mają w sobie magię. Owe sygnety możemy rozwijać, co nasuwa pytanie, jak dokładnie będzie działać ten cały nowy system? Czy to oznacza, że będzie na przykład sygnet dla przykładu ściany ognia i będzie miał on kilka tierów, albo możliwość ewolucji danego skilla, na przykład ognista ściana z dodatkiem lodu stworzy lodową ścianę. Jestem bardzo ciekawy, jak owy system będzie w praktyce działać. Dalej dowiadujemy się, że Veil Wardeni osiedlają się we wschodnim regionie Tugra Basin i przez ponad 150 lat pilnują swojej straży. W tym czasie do Or napływają osadnicy i poszukiwacze fortun, zwabieni ogromnymi ilościami magii, krystalizującymi się dosłownie w glebie i florze. Sygnety zaczynają się rozprzestrzeniać, stają się towarem kupowanym, sprzedawanym, kradzionym i przemycanym na czarnym rynku w całej Tyrii. A w tym całym boomie gildia opiekunów Veil zaczyna powoli podupadać, tracąc kolejnych swoich członków. Co ciekawe, bogowie w tym czasie w zasadzie umywają ręce od spraw Or, zajęci są innymi sprawami w mieście Arach. Co fajne, wspomniane jest tutaj nawet niedawne strącenie z tronu Duma, boga śmierci, co pokazuje, że owe wydarzenie będzie miało realny wpływ na świat gry. Rady z udziałem gildii stają się coraz rzadsze, a poparcie dla samych Veil Wardenów wśród panteonu bogów także powoli podupada. I szczerze, to jest bardzo ciekawy, gorzki motyw, bo strażnicy czegoś naprawdę ważnego, do czego w końcu dostali boską zgodę, powoli stają się reliktem przeszłości, wygnańcami i elementem niepożądanym w nowo formującym się świecie. Jest to naprawdę fajny motyw spoglądania na to, jak świat się zmienia, a wraz z nim priorytety społeczeństwa, które przyjdzie nam oglądać. Dodatkowo w tle mamy zupełnie nowy system magii, który fabularnie staje się dodatkowym motorem napędowym degradacji społeczeństwa. Coraz więcej niezrównoważonych osób zapewne położy ręce na potężnych sygnetach, co zapewne sprawi, że będą siać zniszczenie i planować ataki. Także od początku rozgrywki w Guild Wars 3 Veil Wardeni są już zepchnięci na margines społeczny, postrzegani przez zwykłych mieszkańców Ory i inne gildie jako oderwani od rzeczywistości fanatycy, trzymający się sprawy, która dawno temu umarła, oraz jako ci, którzy blokują postęp. Naprzeciw nich stoją Maven Raichi, gildia industrialistów, dla których magiczna dzicz istnieje tylko po to, żeby ją eksploatować, ponieważ uważają to za coś w rodzaju prawa każdego Tyryjczyka. I to jest moment, w którym już czuć ten główny motyw fabularny. Mamy tu starcie tradycji i postępu, ochrony natury kontra industrializacji. Cieszy mnie to, że jest to ten typ konfliktu moralnego bez jednoznacznie dobrej bądź złej strony.
Powiem więcej, mam ogromną nadzieję, że ArenaNet specjalnie pisze Maven Rightów w taki sposób, żeby ich argumenty miały mocny sens, by podzielić community graczy na zwolenników jednej i drugiej opcji fabularnej. A na koniec wpisu ArenaNet tłumaczy, kim właściwie będziemy jako gracze. Nie jesteśmy wybrańcem przeznaczenia, tylko ostatnim członkiem zakonu, którego świat spisał już na straty, broniąc duchów, w które prawie nikt już nie wierzy. Do dyspozycji będziemy mieć arsenał magicznych sygnetów oraz więź z duchami, w tym z tak zwanym Seekerem, o którym mają nam jeszcze powiedzieć więcej, a który podejrzewam, że jest pokazywanym wcześniej Mountem. Będziemy więc eksplorować Or w szczytowym momencie jego świetności i decydować o przyszłości gildii w niepewnych czasach. No i mamy obraz. Pokrótce przejdziemy sobie przez niego, ponieważ tutaj wydaje mi się nie ma aż tak wielu ukrytych elementów. Sam budynek przywodzi coś na myśl pomiędzy warownią górską a świątynią. Wskazuje to zapewne na siedzibę Welwardenów. Czerwone sztandary wydają się tylko to potwierdzać, prezentując nam zapewne nasz znak. Najciekawszy element to kolorowe stworki krążące przy wejściu, wyraźnie nawiązujące do opisanych w blogu duchów Vale. Pokazuje to, że żyją one z mieszkańcami budynku niemal jak oswojone zwierzęta czy strażnicy. Górski krajobraz w tle, ośnieżone szczyty i bujna zieleń na pierwszym planie budują wrażenie odosobnienia. Miejsca, gdzie czas zatrzymał się w miejscu, stając się bezpiecznym azylem dla duchów natury. Jak przyjrzymy się obrazowi, pokazuje on nam różne rodzaje duchów Vale, jakie przyjdzie nam spotkać, od kotowatych przez smokopodobne, ciągnące się na kilka metrów. Bardzo ciekawy motyw, mam nadzieję, że te duchy będą naprawdę mocno różnorodne i że ich rola nie będzie tylko fabularna bądź estetyczna, tylko faktycznie jakaś mechanika także z nimi będzie obecna. I ten wpis pokazuje, że Guild Wars 3 celuje w zupełnie inny ton niż dwójka. Zamiast epickiego ratowania świata przed kataklizmem, który już znamy, dostajemy przynajmniej w pierwszym zamyśle dość gorzką historię o schyłku pewnej epoki, koncepcji oraz ludziach, którzy mimo wszystko postanawiają jej bronić. Opowieść teoretycznie wydaje się o wiele spokojniejsza w swoim założeniu, bardziej nastawiona na politykę, kwestie społeczne czy niebezpieczeństwo płynące z niekontrolowanego przepływu sygnetów. Jednak to może być dość mylne wrażenie. Z ostatniego filmu na kanale wiemy, w jakim przedziale czasowym przyjdzie nam grać, jak burzliwe czasy to będą. Także jest spora szansa, że o ile sam początek przygody będzie dość spokojny, tak każda kolejna aktualizacja i popychanie lat do przodu będą przynosić nam coraz więcej problemów do rozwiązania. Jest jeszcze kwestia sygnetów, które w swoim założeniu są dość ciekawym pomysłem. Kto wie, może zamiast skilli samych w sobie będziemy mogli dostać kryształy z umiejętnościami, co może tłumaczyć plan na zrobienie rozbudowanego buildcraftingu nawiązującego do Guild Wars 1. Wiecie, system, gdzie klasa będzie podstawą do zbudowania postaci, a skille będą rozbudowywać o nowe możliwości i odnogi. Sama kwestia możliwości rozbudowania sygnetów jest bardzo ciekawa. Czy dostaniemy dość leniwy moim zdaniem system ulepszania na zasadzie +1, +2, +3, czy będzie to głębszy system ingerowania w naturę danej umiejętności, zmieniając jej żywioł lub sposób działania. Na horyzoncie jest także Seeker, prawdopodobnie Mount, którego już zdążyliśmy zobaczyć, a który będzie naszym wiernym wierzchowcem wspierającym nas w podróżach po Or. Patrząc na pierwotne założenia i narastający kierunek Mountu w Guild Wars 2, mam ogromną nadzieję, że to nie będzie tylko środek lokomocji, a system, który pozwoli nam z niego walczyć i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Także to tyle. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych newsów o Guild Wars 3, 2 oraz 1. Zapraszam Was także na Twitcha, gdzie streamuję praktycznie codziennie od godziny 18. A jeśli chcecie kupić Guild Wars 2 bądź 1, zapraszam Was do opisu, jest tam mój link partnera do zakupu gry. Wspiera to mój kanał, z góry dziękuję, mówił do Was Sizu, hej.